7 sierpnia. Właśnie dojechałem do Rajczy. A jak Rajcza, to Chudy Wawrzyniec. Tak. Start jutro o 4:00. A ja szukam Orlika, bo tam znajduje się dzisiaj biuro zawodów. Meta w Ujsołach. Limit czasu 16 godzin. Totalnie nie mam pojęcia, czego się spodziewać po Chudym Wawrzyńcu, ale zobaczymy. Dobra, idę szukać biura zawodów. To jest rzeka Soła. A tam chyba znajduje się biuro zawodów, bo widać już stoiska sponsorów. Dobra, to idziemy się zameldować. Cześć, 790 numer. Pakiet odebrany. W pakiecie mamy jedno piwo bezalkoholowe, takie ciekawe, bo o smaku yerba mate. Posiłek w płynie, kawa i jeden żel. No i numer z chipem. Czym w ogóle jest Chudy Wawrzyniec? Chudy Wawrzyniec to jest jeden z najstarszych biegów ultra w Polsce. Odbywa się na dystansie 50, 80 lub 100 km. Jest to jeden z trudniejszych biegów ultra, ponieważ specyfika tego biegu jest taka, że support jest niedozwolony nawet na punktach, więc trzeba sobie radzić samemu. A pierwszy punkt odżywczy jest na 36 km. Co prawda na trasie jest jeszcze schronisko, gdzie można sobie kupić wodę. Na dystansie 50 km jest tylko jeden punkt odżywczy, na dystansie 80 2 punkty, a na dystansie 100 km, który odbywa się tylko co 2 lata, 3 punkty odżywcze. Także jeżeli chodzi o nawadnianie i odżywianie, trzeba radzić sobie samemu. To będzie ciekawie jutro. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłem się przejść kawałek trasą pierwszych kilometrów i wygląda na to, że pierwsze podbiegi zaczną się zaraz po 2 kilometrze, ale widoki będą ładne, na pewno. Cel na ten bieg jest prosty: 80 km. Tak, generalnie formuła Chudego Wawrzyńca jest taka, że wybieramy dystans podczas samego biegu, czyli na 40 km wybieramy, czy chcemy biec 50 km, na 60 chyba 8 czy 9 wybieramy, czy skręcamy na metę na 80, czy biegniemy na 100. A więc tym razem postaramy się zaatakować 80 km. Myślę, pociąg chyba jedzie. Myślę, że 80 jest w moim zasięgu. Chociaż tutaj będą głównie liczyły się przewyższenia. Na dystansie 80 wyjdzie około 3800 metrów przewyższenia. Dystans 100 km to już jest raczej dla samej elity. Tam suma podbiegów, podejść to łącznie 5000 metrów.
Nocleg mam w hali sportowej w Rajczy. Dostaliśmy takie opaski, kto nocuje w hali sportowej. I mam z tym biegać, jeżeli chcę jeszcze skorzystać z noclegu po biegu jutro. Plus jest taki, że będzie blisko na start. Start jest o godzinie 4. Pobudka pewnie będzie przed godziną 3, żeby się ogarnąć, zjeść śniadanie i ruszyć na start. Jest przed godziną 4, zaraz start. Jeżeli chodzi o sen, to coś tam pospałem, niedużo, ale pospałem. Kierujemy się zaraz na start i ruszamy. Gminy Rajcza, więc kilka słów od gospodarza na starcie rywalizacji Chudy Rodzin 2026. Witam wszystkich o 4 rano w gminie Rajcza w Rajczy. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteście z nami, jesteście na trasie Chudego Wawrzyńca. Tam będą pełne race, więc dla waszego bezpieczeństwa proszę usunąć się za taśmy. Race będą pełne na starcie startowej. 6. My będziemy gotowi na patrzeć, czy ekipa od racji jest gotowa, to też jest istotne. Czy jest Rafał, który za chwileczkę tutaj lega? Tak jest. Myślę, że możemy wspólnie zacząć odliczać. Ekipa od raz odpalamy, tak żeby zrobić to jasno w Rajczy. Drodzy biegacze, dobrego biegania, wspólnie razem odliczmy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Odpalę zegarek? To sekundy ważniej jest bardzo mówisz. Dobrze się dobrze! No to wystartowaliśmy. Lecimy do przodu.
pozycję na trasie. Przesiłek Chromiczaki. Nie wiem, czy coś widać, bo mgła jest duża. To myślę, że już koło 5 kilometra. Mamy teraz dość strome podejście pod Rachowiec. 8 albo 9 kilometr. Do punktu kontrolnego pewnie 1,5 kilometra. Prawie wschód słońca. No. Słaby, ale jest. No, ale Słaby. może się wyjdzie. Gdzie jest dla was słaby? Jest trochę lepszy. Nie no, jest pięknie. Nie, no jest pięknie. Przed nami Rachowiec. Legenda głosi, że te tereny dawniej zamieszkiwali zbójnicy. No i przychodzili właśnie na Rachowiec dzielić swoje łupy. Teraz nie wiem, gdzie biegnąć. Gdzie biegniemy? Tu jest trasa. Trasa się nam rozdzieliła na dwie części. To jest chyba dla setki, wiecie? Tamta dla 50. Żartuję! Jest jedna. Ja się przepraszam, że jasno przebieg. Nie, to biegamy do tego samego miejsca. I mamy Rachowiec. Chcemy się rachować z chudym. No teraz z drugiej strony. To piękne widoki z obu stron. Ojej.
Dobra, zbiegamy. 10 kilometr. Zbiegamy do punktu kontrolnego. Chyba z Wardonie. Na punkcie na godzinę 26, czyli zgodnie z założeniami na 80. Teraz mamy kawałek z górki w asfalcie, więc można troszkę przyspieszyć, ale zaraz pewnie będzie znowu jakieś zniesienie do kolejnego punktu 4 km, punktu kontrolnego. Generalnie, żebym przejść w setce, to na tym poprzednim punkcie trzeba mieć godzinę 15. Właśnie minęliśmy przejście graniczne, to znaczy obok przejścia. Tam miałem być o 6:20. Chyba jestem przed czasem. Wspinamy się na tak zwany Beskid graniczny, ale to podejście ma, myślę, z 15%, jak nie więcej. Ale już końcówka. A następny punkt to prawdopodobnie Kikula. Ale mgła ma to swój urok. Mamy to. Kikula zdobyta. No podejście było fajne. Na 2 km chyba z 300 metrów. A pół. Więc dało w kości. Do schroniska na Wielkiej Raczy zostało z 1,5 kilometra. Chyba przewyższenie przed nami 200 metrów w górę. Generalnie z Wielką Raczą wiąże się taka legenda, że w dawnych czasach ród Komorowskich miał jakieś zatargi z jednym rodem z Węgier i ostatecznie weszli na szczyt i się pogodzili i raczyli się winem. Stąd się wzięła nazwa Wielka Racza. Oczywiście tylko legenda. Inne źródła natomiast mówią, że Wielka Racza pochodzi od słowa rac, od rycerzy, którzy niegdyś zamieszkiwali te tereny. A jeszcze inna, że od słowa rajczula, czyli o ile dobrze pamiętam, wypasu owiec. Dobra, lecimy na tą Wielką Raczę. Zostało jakieś 800 metrów i 125 metrów w górę.
No nie wiem, na co się zapisaliście, ale tutaj to trzeba trochę dalej jeszcze. Na schronisko w Wielkiej Raczy była jednak woda, więc się uzupełniłem. Flaski do pełna. To mi nie wiem po co aż tyle, bo za jakieś 10 km punkt odżywczy. Lecimy. Lecimy dalej. Ale była. Nic nie widać. Zero widoków. Dzięki. Brawo! Powodzenia, dużo siły! Zaraz punkt odżywczy. Przegibek. Już każdy ciśnie, żeby odpocząć. Którą mamy godzinę? Czekajcie, 5 godzin 7 minut, czyli jest 11:07. No dobry czas. To jest właśnie chudy Wawrzyniec. Punkt odżywczy przed nami. Chwila przerwy i dalej. A to na przegiwku. O Jezu. Przebiegek 10:15. 10:13. 10:15. A mamy którą? Dziś dziewiątą mamy? Dziewiąta jest? 9:20. Może myślałem, że 10. No, Mam trzeba godzinę do przodu. zatrzaniać. Mam godzinę do przodu. Mamy to. Przebieg 9:27. Pipło? Nie wiem czy pipło. Chyba przyjdzie zgłaszać do centrali. Chyba tak. Niech to 60. Za jakieś niecałe 2 km Wielka Rycerzowa i wybór trasy. Generalnie przed punktem odżywczym lekko już czułem zmęczenie, ale punkt mnie ożywił i lecę 80, więc zaraz będzie wybór trasy. Punkt za 650 metrów. Nic nie widać, ale mgła czy chmura nawet. Prawdopodobnie to chmura. Taką mamy pogodę, że widoków za bardzo nie pooglądamy. No dobrze, że się chociaż na Rachowcu coś udało zobaczyć.
warunki graniczne. Żeby w ogóle myśleć o 80, założyłem sobie, żeby na Wielkiej Rycerzowej być między 10 a 13. Będę koło 10:10, więc czas mam bardzo dobry. Z zapasem, więc 80 powinna być do zdobycia bez problemu. Zaraz będzie koniec pierwszej połowy i zacznie się druga połowa. A za Wielką Rycerzową czeka nas oszast, tak zwany oszust. Słyszę wszystko. Rozpędzaj go! No, zaraz się będę rozpędzał. 80. Dzięki. Zielone światło. Ten zbieg jest okropny, po prostu się nie da zbiegać. Trzeba na każdy krok uważać. A myślę, jeszcze 200 metrów tego zbiegu. Nic człowiek nie przyspieszy tutaj, bo jest zbyt duże nachylenie. Wywrotki nie chcę zaliczyć. A myślę, że to może już jest koniec tego zbiegu. Tak, to już końcówka tego zbiegu. O Jezu, moje pięty. Dobra, stopy dostały trochę na tym zbiegu. I teraz przed nami oszast. Jak sprawdzałem na Garminie, a Garmin zaniża troszkę wysokości, to na całym dystansie przewyższeniu oszasta było około 20%. No to znaczy, że miejscami jest więcej i mniej. Podobno miejscami dochodzi do 30-40%. Więc wyciągam kijki i się wspinam. O tam, wysoko. Jakaś rzeź. To jakaś masakra to podejście. No to nawet nie wygląda jak połowa była. Ale ilożki ładne. Powoli do góry. No, żeby nie przepalić nóg. To nie wygląda nawet jak połowa jeszcze. To jest praktycznie płaska ściana. O, małe kroczki. No i do góry. No, jestem ciekawy, jak wyjdzie tu kilometr. Za 20 minut, może nawet 30. Końcówka. O, co to było? Ja nie wiem, czy to było 6, czy to było coś innego. Ostatni kilometr, prawie 20 minut i się okazuje, że oszast mnie oszukał, bo to nie był ten szczyt oszast, tylko inny. Aż się boję, co to będzie, jak dobiegniemy do tego oszasta. Generalnie straciłem trochę mocy w nogach. Wziąłem sobie żel z kofeiną, przegryzłem drożdżówką i trochę energia wraca. Ej, 8%. Ładne widoczki. Kolejne zejście. Jakimś dziwnym nachyleniem. Tempo na ostatnich 10 km spadło drastycznie. Biegnę 7 godzin 41 minut, więc jeszcze do mety mam zapasu ponad 8 godzin. Nawet tym tempem myślę, że jestem w stanie to zrobić. A przed nami chyba oszast. W końcu ten prawdziwy, bo tak widzę 200 metrów w górę na najbliższym kilometrze, więc będzie ciekawie.
Więc lecę dalej. Zaczynamy o 6 tego prawdziwego 800 metrów, 200 metrów przewyższenia. Lecimy, nie patrzymy do góry. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 7, 98, 59, 500 kroków. O Jezus. Dopiero 500 kroków. Ile tam w górę jest czyż? Lecę dalej. Teraz stąd spaść to masakra. Mam nadzieję, że to już końcówka. Tysiąc 155. Został mi ostatni soft flask z wodą, pół litra wody, za około 3 km z punkt żywieniowy. Przyłączyć linka, będę się musiał napełnić na full, potem zostanie już tylko 23 km do mety. Ładnie się rozpogodziło, ale nie jest gorąco. Idealne warunki pogodowe. Przełącz linka, a już za moment będę tam około 13:20 i zostanie ponad 6 godzin na resztę dystansu. Ale już mam nadzieję, że nie będzie takich podejść jak na tym odcinku. Później 3 kopce, gdzie wybiera się dystans w 100 lub leci się już do mety. Na 100 w moim przypadku to nie ma już szans, ale też nie zakładałem, że będę leciał 100. No 80 bez problemu. Dzięki. Dzięki. Jest 13:40, wychodzimy z punktu odżywczego. Planowałem tutaj być około 14:30, więc godzina wcześniej. Zajęło mi tu trochę, ale to nic. Najadłem się, softy do pełna, kłak napełnione. Powinno wszystko już wystarczyć do mety. Do mety 23,8 km. Wspinamy się teraz na 3 kopce. Zostało jeszcze 1,8 km i około 150 metrów przewyższenia, ale już jest ciężko. 3 kopce, potem chyba jeszcze zostanie Rysianka, a potem już tylko do mety w dół. Dobra, tu mamy 3 kopce. Bierzemy opaskę na 80 i lecimy. Cześć. Cześć. Wiem. Powodzenia. Dzięki.
Miałem chwilową przerwę, musiałem sobie nakleić plaster na pęcherz. No mi się zrobił i nie dało się już iść. Jest trochę lepiej, ale straciłem kilkanaście minut pewnie. Albo hala Lipowska. Potrzebujesz wody? Końcówka, ostatnie 5 km. Końcówka. Przed nami Łysoły i zaraz meta. Mamy to. Już tylko meta została. Ostatnie minuty. Wyjdzie prawie 83. Pięknie. Koniec. Teraz Krystian, 790. Z Rzeszowa. Mamy to. Miasta z Koniec. Minęło parę dni od Chudego Rożyńca. Myślę, że przyszedł czas na parę zdań podsumowania. Generalnie oceniam bardzo dobrze ten bieg. Wynik poniżej 14 godzin, 80 km, więc jest się z czego cieszyć. Było parę rzeczy, które mogły pójść lepiej, ale też dużo rzeczy poszło dobrze. Co poszło dobrze? Na pewno forma i przygotowanie było ok. Biegłem do samego końca praktycznie. Oczywiście nie licząc podejść. Pierwsza połowa biegu do Wielkiej Rycerzowej to całkiem przyjemny, oczywiście trudny bieg, ale tak naprawdę Chudy Wawrzyniec zaczyna się po tej 40. Natomiast najtrudniejsze zaczyna się po Wielkiej Rycerzowej. Pierwsze co tam mamy to taki dość stromy zbieg, a raczej zejście. W moim przypadku nie dało rady zbiegać, ponieważ zaczęły mi się robić odciski. I to jest jedna z tych rzeczy, która nie poszła najlepiej. Prawdopodobnie przez złe dobranie obuwia. A zbieg był dość stromy. Naprawdę nie dało się tam po prostu zbiegać. Dało się jedynie schodzić. A zaraz po tym wejście na Świdkową, jeżeli dobrze pamiętam. W początku wydawało mi się, że jest to ten słynny oszast, ale nie. Dość strome wzniesienie. A parę kilometrów później oszast, przez który się dałem nabrać. Po samym oszaście był głównie zbieg do przełęczy Glinka, gdzie był punkt odżywczy. No już nie dało się wpuścić nóg, żeby po prostu zbiegać szybko. Zbiegałem, ale na tyle, na ile pozwoliły mi stopy. Na samym punkcie zatankowałem się na fulla, bukłak, litr wody i 2 litry napojów izotonika i wody do softlasków, co się okazało idealnym rozwiązaniem, ponieważ wystarczyło mi to już do samego końca. Po punkcie odżywczym dość strome wejście na 3 kopce.
No po 3 kopcach już chyba nie było wyboru. Od razu założyłem opaskę na 80 km i zaczął się zbieg. No i na tym zbiegu musiałem się już na chwilę zatrzymać. Odcisk niestety tak dokuczał, że musiałem nakleić plaster. Pomogło to trochę, nie za dużo, ale trochę pomogło. Pozwoliło mi to już dotreptać do mety. Tempo niestety już nie było oszałamiające. Na tyle, ile dawałem radę, to jeszcze biegłem. Chociaż o dziwo biegłem, bo siła jeszcze była. Wydolnościowo też całkiem ok. Jednak odciski dały popalić. Ostatnie 10 km to już było tylko odliczanie każdego kilometra do mety. No, na szczęście dobiegłem. Meta w Ujsowach i upragniony medal. I taka ciekawostka. W Rajczy ten sam dzień wieczorem były chudy wawrzycowe. Palenie takiej sterty z drewna. Miało się to odbyć o godzinie 22. Przyszedłem troszkę wcześniej zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I się okazało, że ktoś podpalił tą całą stertę pół godziny wcześniej. I to nie był raczej nikt z organizatorów, tylko ktoś zrobił to dla żartów.